Dzień dobry, witajcie. Ostatnio widzieliście film z Manticorem, w którym pokazałem Wam jego niewątpliwe zalety i w tym, czym jest najlepszy, czyli w znajdowaniu drobnych celi w miejscu o niskiej mineralizacji. Natomiast dziś, coś dla kontrastu, pokażę Wam miejsce, w którym Manticor nie jest zbyt dobry. Nigdy nie zrobiłem testu negatywnego. Ktoś może przyjąć, że to, co pokazuję teraz, jest testem jakby negatywnym, ale tak nie jest, bo Manticor jest świetnym wykrywaczem, tylko ludzie uważają, że kupując jakiś wykrywacz, kupują sobie świętego grala. A tak nie jest. Wykrywacze się różnią i te różnice czasami trzeba po prostu pokazać. Jestem w miejscu bardzo zmineralizowanym. To miejsce, które gdzieś 5% tutaj gruntu to jest żelazo. Żelazo magnetyczne, które przyciąga magnes. Kilka razy w filmach pokazywałem, jak tutaj zbieram tą ziemię magnesem. Dzisiaj tego nie zabrałem. Mam Manticora na ustawieniach, które zwykle w sumie używam, nie? Pokażę Wam tak pokrótce, co tutaj mam. Byście mieli, że tak powiem, świadomość. Bez stabilizatora. Ferrous Limit widzieliście. Recovery Speed 4, bo w sumie jest to test głębokościowy. Grunt tutaj się stroi na 2, ale to jeszcze powtórzę. Myślę, noise cancel zrobione. Myślę, że General będzie pierwszym programem, który Wam pokaże działanie. Jak słyszycie, wykrywacz już pokazuje, co tutaj się dzieje. Strojenie na 2. Pierwszy cel to plomba ołowiana gdzieś na, myślę, 15 cm, nie wiem, nie pamiętam. Dosyć płytko, ale to nie jest ważne w tym gruncie. Złoty pierścionek na podobnej głębokości, myślę, że nie większy niż 15 cm. Tu mamy bardzo dobrą odpowiedź. Kolejnym celem będzie buratynka, również na 15 cm. Co jest charakterystyczne, to że ta mineralizacja, która tutaj występuje, tworzy ścianę, przez którą często wykrywacz nie może się przebić. Popatrzcie. Widzicie? Ostatni cel to moneta koronowa, jedna koronówka srebrna, dosyć duża moneta austro-węgierska, która była zakopana głębiej. Nie pamiętam teraz na jakiej głębokości, ale myślę, że może 22 cm. Jak widzicie, możliwości do przebicia się tutaj nie ma. Co jest charakterystyczne, to występowanie cały czas czerwonych cyfr i tej ściany, która tutaj jest, mineralizacji, która prawdopodobnie powoduje to, że wykrywacz nie działa tak, jak powinien. Jednak przecież mam tryb Gold, który jest przeznaczony do tego typu poszukiwań. Więc czemu go nie spróbować? Myślę, że ta czułość troszeczkę przesadzona. Strojenie do gruntu. Tak to niestety wygląda. Gdy włączę dyskryminację,
wykrywacz zachowuje się w ten sposób. Czy będzie wykrywalność celi w trybie Gold? Może troszeczkę jeszcze zmniejszę tą czułość, dlatego że coś tutaj świta, że tak powiem, w tej wykrywalności. Myślę, że ciężko, prawda? Jeśli bym włączył dźwięk żelaza, myślę, że jest lepiej. Jednak to również pokazuje czerwone cyfry, prawda, ten audio, więc mniej więcej tak. Złoty pierścionek powinien być bardzo dobrze wykrywany, dlatego że jest to tryb Gold. Myślę, że jest dobrze, bo jest włączona dyskryminacja i mimo wszystko ten wykrywacz widzi ten drobny złoty pierścionek. To jest pierścionek 1-gramowy. Kolejnym celem jest boratynka. Myślę, że niestety nie. I kolejny cel to moneta jednokoronowa, srebrna na głębokości powiedzmy 22 cm. Coś tu się dzieje, co to się dzieje, to nie wiadomo. Jeśli chodzi o tą boratynkę, to boratynka jest dosyć taka spokojna i spróbuję podwyższyć czułość do 20. Jednak to nie to. Dlatego, że ten grunt daje nam cały czas sygnały, więc te cele prawdopodobnie nie zostały w ogóle odnalezione. Tak więc macie jakiś tam pogląd, jak wygląda działanie wykrywacza Minelab Manticore w tym terenie. Jak pierwszy tutaj zrobiłem test z zewką 9-calową, bo byłem przekonany, że zewka 9-calowa będzie tutaj tak zwanym biczem bożym i że po prostu będzie tutaj królem. Ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ta zewka nic nie widziała. Dziś jest troszeczkę lepiej z tą 11, prawda? I działa to po prostu lepiej, nie? Ale nie jest to, co bym oczekiwał, prawda? Czy jest w tym coś złego? Ja myślę, że nie. Dlatego, że każdy wykrywacz, nawet ten wykrywacz najdroższy, takim jest, jak jest Manticore, bo ja zawsze mówię, że jest najdroższy wykrywacz na świecie, ma swoje ulubione miejsca. I myślę, że te jego ulubione miejsca to miejsca o małej mineralizacji, o niskiej mineralizacji, gdzie ten wykrywacz rozwija skrzydła i jest niesamowity. I prawdopodobnie w 90% Polski będzie wykrywaczem niesamowitym, będzie super głęboki, super sprawnym wykrywaczem. Jednak gdy pojawiają się miejsca zażelazione bardzo żelazem magnetycznym, takie jak występują u mnie, zaczynają się pojawiać czerwone cyfry, drobne sreberko potrafi przebijać cały czas na czerwone, mimo że jest dosyć płytko. W takim ekstremalnym miejscu jak tutaj tej wykrywalności bardzo brakuje, nawet w trybie Gold. Dla mnie to nic złego. Po prostu mam więcej wykrywaczy i wiem, który wykrywacz użyć w określonym miejscu, by uzyskiwać jak najlepsze efekty. I nie mam z tym żadnego problemu. Myślę, że Wy również, ale dla równowagi i dla pewnego punktu odniesienia pokażę Wam Deusa. Deus 2, przyznam się, zawsze to mówię, to mój główny wykrywacz. Pokażę Wam to, w czym Deus 2 jest dobry. Deus 2 jest dobry właśnie w takiej mineralizacji magnetytowej, magnetycznej można powiedzieć, bo musicie też wiedzieć, że tych mineralizacji jest sporo. To nie jest tylko tak, że zmineralizowany teren i basta. Tereny są różne i relik. Typów mineralizacji jest bardzo dużo i bardzo dużo jest typów gruntów. I ktoś może twierdzić, że jego teren jest trudny, ale może być trudny w
w inny sposób niż mój. Rozumiecie, nie? Więc też trzeba wziąć na poprawkę. Ten IR ustawię dosyć wysoko, bo na 4. Czułość zostawię na tym poziomie fabrycznym, no może zmniejszę do 90, nie? Reaktywność 2,5, audio response 5 zostawię fabrycznie. Tą czułość do 90 jest niepotrzebna tak wysoka. Strojenie do gruntu. Może być. Więc plomba ołowiana. Tym razem z Deusem 2. Teraz pierścionek. Złoty, 1-gramowy. Jak widzicie, wykrywacz jest bardzo stabilny. Możecie to porównać i wrócić do testu Manticora. Tu gdzieś powinna być boratyneczka, również na takiej dosyć niedużej głębokości. I na 22 cm moneta srebrna, 1 koronówka. Trudny cel, myślę, że bardzo trudny. Kiedyś to pamiętam, że tylko MXT chyba to widziało, no ale spróbujmy. A pinpoint? No, tak 2 cm tutaj w lewą stronę to pokazuje. No myślę, że macie teraz pogląd, jak to wygląda. Akurat Deus w takich terenach bardziej zmineralizowanych radzi sobie po prostu lepiej. No, myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Test w sumie pokazujący to, że świat wykrywaczy jest skomplikowany i nie można powiedzieć, że któryś wykrywacz jest najlepszy, a któryś jest gorszy czy lepszy, gorszy. Wszystko zależy od miejsca, od terenu, od tego, czego szukamy i od nas samych, prawda? Na dziś to wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się.